Hello, hello, hello. Witajcie moje kochane skorpioniczki. Słońce, ascendent, księżyc, Wenus. Słuchajcie, czytanie dla Was na sierpień. Czytanie będzie szczegółowe, więc całą rozpiskę, rozdziały macie pod tym filmem. Wybierzcie, co Was interesuje. Piszcie mi też oczywiście, czy czegoś brakuje, co byście chciały tutaj jeszcze usłyszeć, a my zaczynamy od głównych energii. Główne energie na ten miesiąc. Najpierw weźmiemy się za najważniejszy cel, jakie jest Twoje główne wyzwanie albo zadanie na ten miesiąc. Zobaczmy, co dla moich dziewczyn z kolcem. Spójrzmy. Osiągnięcie szczęścia emocjonalnego. To nam się pokazuje jako główne zadanie bycie szczęśliwą. Tworzenie szczęśliwych relacji. Bycie otwartą na miłość. Nie tylko do innych, ale do siebie, do świata. Tworzenie takiej przestrzeni, żebyście się czuły dobrze. Po prostu. Więc tutaj nie tylko oczywiście relacje romantyczne, ale przyjacielskie, koleżeńskie. To jest Wasze zadaneczko. Bycie szczęśliwą. Co jest tym, do czego masz dążyć? Co jest tym, do czego masz dążyć, co jest najważniejsze? Zobaczmy. Do równowagi. Do równowagi, do tego, żebyś czuła, że jesteś w tej równowadze, że masz tę równowagę. Ta równowaga, ona może dotyczyć i pracy, i właśnie miłości, i Twojego wnętrza, tego wszystkiego, co jest dla Ciebie istotne i zobacz, że ta równowaga, ona zależy od Ciebie, tak naprawdę. Bo na zewnątrz mogą się dziać różne rzeczy dziwne, mogą być jakieś wysokie fale, ale to Ty utrzymujesz równowagę, to Ty jesteś na tyle silna, żeby na tej desce się utrzymać, tak? Żeby nie stracić balansu. Więc do czego masz dążyć? Do tego, żeby wyrównywać pewne energie, żeby ta podstawowa równowaga dawania i brania na przykład, żeby ona też Ciebie dotyczyła. Co da Ci największy rozwój i poczucie spełnienia? Zobaczmy. Co da Ci w sierpniu największy rozwój albo właśnie największe poczucie spełnienia? Znów równowaga, tylko że mała. Bo tu mamy dużą równowagę, a tu mamy małą równowagę. Więc w momencie, w którym dojdziesz do kompromisu sama ze sobą albo z kimś, w momencie, w którym połączysz ze sobą pozornie sprzeczne energie, tak? Bo na przykład praca i dziecko, to Ci da największe poczucie spełnienia. Znów mamy taką energię, żeby się nie rozszarpywać, tylko właśnie, żeby sobie spokojnie zdać sprawę z tego, że możesz mieć i to, że nie musisz wybierać. Ok? Dobrze. Idziemy teraz w stronę fałszywej pokusy na sierpniowej i zobaczmy, co Cię może przyciągać, ale nie być dla Ciebie korzystne. Co może Cię przyciągać, ale nie być korzystne. Moje kochane, może jakaś kobieta. I tutaj różne znaczenia, czy romantycznie, czy jako wzór, czy chcecie jej coś udowodnić. Ktoś z trygonu ognia. Baran, lew albo strzelec, albo ktoś o charakterze lub z ascendentem.
Niektóre z Was może chcą coś zmienić w swoim wyglądzie. Może chcecie zmienić fryzurę, może chcecie sobie zrobić tatuaż. To niekoniecznie, dziewczyny, na ten miesiąc. Będzie Was kusiło na przykład, żeby zmienić garderobę. Ale to też nie jest na to czas. Może po prostu coś nie wyjść. Bardzo tutaj mocno czuję energię właśnie takiej jakiejś zmiany zewnętrznej, która może Was dotyczyć. Czego masz unikać, mimo że wydaje się kuszące? Czego masz unikać? Czego masz unikać? Słuchajcie, jazdy na rowerze. Jazda na rowerze. Robienie prawa jazdy. Może któraś z Was będzie chciała sobie kupić samochód albo helikopter. Albo udać się w jakąś niezaplanowaną, nieprzemyślaną podróż. Mamy informację o tym, żeby ogólnie być ostrożną w czasie podróży. Nie robić niczego takiego na hura. Nie chodzi mi o to, że tutaj mamy jakiś wypadek czy coś takiego, nie. Ale chodzi mi o takie, bez planu, bez jakichś wcześniejszych przygotowań, chcę koniecznie ruszyć do przodu. I to może chodzić o geograficzne ruszenie, ale może też być dla Ciebie kuszące bardzo mocne przyspieszenie czegoś. Że chcesz to mieć teraz, natychmiast i już. Z drugiej strony może być dla Ciebie kuszące to, żeby właśnie nie ruszać się z miejsca. Żeby być dalej w tej sferze komfortu. Może niewygodnej za bardzo, może tam już, wiecie, brakuje trochę tlenu w tym zamkniętym pokoiku, ale jednak to jest Twoja przestrzeń. Więc tutaj musicie wybrać, co do Was bardziej przemawia. Jakie złudzenia lub iluzje mogą Ci przeszkodzić? Jakie złudzenia lub iluzje mogą Ci przeszkodzić? Zobaczmy, czekajcie, bo trochę Was skrzywiłam. O. Dobra, zobaczmy, co to takiego. Siódemka mieczy, więc to jest energia oszukiwania się po prostu. Ty wiesz, jaka jest prawda, ale oszukujesz siebie, albo myślisz, że uda Ci się kogoś oszukać. Może to być też złudzenie na przykład, że ktoś już się zmieni, że ktoś Tobą manipulował, że ktoś Cię wykorzystywał, że ktoś z Ciebie ściągał pieniądze, marnował Twój czas, ale teraz ta osoba się zmieni. Więc jest kwestia niewidzenia prawdy, czyli właśnie tego życia w takim kłamstewku. Może Ty oszukujesz się, że jest inaczej niż jest. Zobaczmy w takim razie na nowe możliwości. Co warto rozpocząć w tym miesiącu? Co warto rozpocząć w tym miesiącu, skorpionki? Wychodzenie z jakiegoś takiego czasu, który był dla Was cięższy. Może są takie tematy w Waszym życiu, w których jest trochę takiego obrażenia, naburmuszenia, w którym powiedziałyście sobie wcześniej: nie, ja już tego nie chcę, ja już tutaj nie będę próbowała, ja już tutaj nie będę się otwierała na to, nie chcę znowu przechodzić jakichś niefajnych rzeczy. Albo czegoś było za dużo w Waszym życiu ostatnio
i też weszłyście w taką energię, zamykam się w sobie, w ogóle to nie chcę zauważać tego, co się dzieje na zewnątrz. No i tutaj warto jest odłożyć ten telefon i podnieść wzrok, bo Wszechświat ma dla Ciebie wiele prezentów, wiele szans, wiele takich okazji będzie Ci dawał. Więc co warto rozpocząć? Wychodzenie właśnie z takiej energii znudzenia, lenistwa albo apatii i to może dotyczyć jednej tylko części Twojego życia, więc tam, gdzie czujesz, że jesteś taka zgnuśniała, to tutaj właśnie postaraj się zrobić ten kroczek. Jakie drzwi się otwierają i co możesz dzięki nim zyskać? Zobaczmy. No właśnie, dziewczyny, słuchajcie, macie jakieś marzenia, mocno o czymś fantazjujecie. Myślicie sobie, fajnie by było, gdyby na przykład to się wydarzyło, gdybym to zrobiła. W tej chwili otwierają się drzwi do tego, żebyś spełniała te swoje marzenia, to co masz w głowie. Tylko trzeba ściągnąć okulary tej takiej wirtualnej rzeczywistości, wybrać któreś marzenie, jakiś pomysł do realizacji, który masz i zacząć go realizować, bo Wszechświat będzie robił Ci przestrzeń, żebyś mogła manifestować, żebyś mogła działać. Czy to dotyczy Ciebie, czy to dotyczy Twojej pracy, Twoich finansów, miłości. Tutaj jakie masz marzenia? Wybierz i po kolei zacznij je realizować. W jakim obszarze życia warto postawić pierwszy krok? W jakim obszarze życia? No, związanym z materią, szeroko pojętą, bo tutaj to może być praca, to może być Twoja firma, to może być jakiś pomysł dotyczący finansów, ale to też może być to wszystko, co już wcześniej sobie właśnie zaplanowałaś. Albo chcesz coś osiągnąć, ale jeszcze nie masz planu, więc zrób sobie plan. Tu mamy pazia denarów, to jest taka energia, stoję mocno na ziemi i zaczynam sobie rozpisywać, co ja bym chciała i jak to osiągnąć. Część z Was dopiero musi rozpisać, a część z Was już ma jakiś plan. Więc tutaj w tym obszarze takim nie fantazji, nie tylko o fajnie by było, tylko rzeczywiście zaczynam działać. Zaczynam tutaj krok po kroczku zbliżać się do tego, żeby właśnie to stało się dla mnie rzeczywistością. Teraz zobaczmy sobie, co warto zakończyć. Pierwsze pytanie. Co przestało Ci służyć i należy to zostawić za sobą? Co przestało Ci służyć? Zobaczmy. Myślę, że siedzenie w swojej pieczarze. Bo tutaj jest tak czwórka kielichów, która mówi o tym, że świadomie idziesz gdzieś w odosobnienie, a tutaj jest informacja o tym, że jeszcze bardziej świadomie zamykasz się w swoim świecie, gdzieś wybierasz pustelnię, skupiasz się na sobie, izolujesz od świata zewnętrznego, albo od znajomych, albo od życia. To było dobre, to dawało Ci pewnego rodzaju, nie wiem, poczucie bezpieczeństwa czy zadowolenie, ale w tej chwili, przynajmniej w tym miesiącu, przestaje Ci służyć i trzeba to w miesiącu sierpniu odłożyć na bok. Jakie schematy, relacje lub sytuacje powinny odejść? Zobaczmy.
Dawanie innym 10. szansy. Albo takie relacje, które są ciągle odgrzewane i ciągle się o nie potykasz. Bo może właśnie jest ktoś, kto ciągle do ciebie wraca i ciągle cię zawodzi i znowu wraca. Może są jakieś takie sytuacje, których ciągle doświadczasz, a które są dla ciebie niefajne, niekomfortowe. A dzieją się, ponieważ sama się w to pakujesz. Tak jak powiedziałam, przyszło do mnie, dam ci drugą, 10., 50. szansę. Albo mam nadzieję, że ta relacja się odrodzi, że wszystko będzie dobrze, mimo że wewnętrznie wiesz, i tutaj wracamy do tej karty kłamczuszka, do tej karty iluzji, mimo że na przykład wiesz, że nic z tego nie będzie tak naprawdę, albo że sytuacja będzie cały czas się to kręciło w kółko. Więc zostaw to. Zostaw to po prostu za sobą. Jakie zamknięcie będzie dla ciebie uzdrawiające? Zamknięcie czego? Zamknięcie czego? Albo relacji z jakąś kobietą, która może być bardzo mądra, bardzo inteligentna, ale w jakiś sposób działać niekorzystnie na ciebie, bo na przykład jest chłodna. To może być ktoś z trygonu powietrznego, bliźnięta, waga, wodnik. Dla niektórych z was korzystanie z pomocy, rady czy jakiejś kobiety, to może być specjalistka w jakiejś dziedzinie. No tutaj mamy panią weterynarz. Ale to może być jakaś specjalistka i ty czujesz, że też tutaj niby ona ci doradza, ale tak naprawdę pojęcia nie ma, co się dzieje. To też może być energia dotycząca samej ciebie. Bo nad czymś się zastanawiasz, mocno coś rozkminiasz, analizujesz, a może już wystarczy. I na przykład trzeba przejść do działania. Ok. Zobaczmy teraz twoje położenie obecne, czyli na początku tego miesiąca. Gdzie teraz się znajdujesz? Zobaczmy. Gdzie teraz się znajdujesz? Myślę, że w bardzo fajnym momencie. Bo tak, oczywiście twoje obecne położenie może mieć związek z jakimś mężczyzną. Bardzo mocny. Tutaj mamy króla denarów, więc może to być ktoś z trygonu ziemi, ziemniaczek, byk, panna, koziorożec, ale to może być też inny mężczyzna, który jest w tej chwili dla ciebie istotny. Natomiast gdybyśmy odsunęły energię męską, to jesteś w fajnym momencie, gdzie mocno stoisz na ziemi albo zaczynasz stawać na ziemi, gdzie zbierasz plony tego wszystkiego, co zasiałaś, zasadziłaś wcześniej, gdzie możesz doświadczyć obfitości na każdym poziomie twojego życia. Zobaczmy, co dalej. Jakie energie dominują w twoim życiu w tym momencie? Więc zobaczmy te energie. Słuchajcie, no jest jakieś kuszonko. Jest jakieś kuszenie. To może być jakaś toksyczna osoba, to może być twój sposób myślenia, jakieś niefajne działania, odczuwania pewnych rzeczy, może jakaś zaborczość, manipulacja albo po prostu nauk, czy jakieś negatywne kody, które powielasz. Tak jakbyś była właśnie w takim ostatnim kuszeniu, nie?
Zobaczmy w takim razie, co masz zaakceptować, zanim ruszysz naprzód. Co masz zaakceptować, zanim ruszysz naprzód? Coś, co dotyczy jakiegoś mężczyzny? Może kogoś z trygonu powietrznego, ale niekoniecznie, bo tutaj mamy bliźnięta wagę wodnika. Może masz zaakceptować, że ktoś się na ciebie denerwuje, albo masz zaakceptować swoje własne zdenerwowanie. Że okej, no denerwuje się i tak jest i po prostu no tak to wygląda. A może masz zaakceptować, że na przykład ktoś ma inne zdanie na temat, który dotyczy czegoś, co macie robić na przykład razem. Albo masz zaakceptować, że ktoś jest chłodny, trochę szorstki, albo działa w taki sposób. Ostatnio. To też może być energia twojego działania, kochana. Bo na przykład tak sobie myślisz, dlaczego ja jestem zdenerwowana, albo działam w taki sposób właśnie pod wpływem chwili. Teraz idziemy do tajemnic, co Wszechświat chce ci ujawnić. Jaka ukryta siła działa w twoim życiu? Jaka ukryta siła działa w twoim życiu teraz? Bardzo dobra energia. Bardzo fajna karta, bo trójka denarów. Wszechświat będzie cię pchał do tego, żebyś pokazała swoje talenty. Żebyś uwierzyła w siebie. Żebyś zaczęła tworzyć. Żebyś realizowała właśnie swoje plany z powodzeniem. Wszechświat będzie cię pchał do tego, żebyś nie chowała się. Żebyś szła po awans, po podwyżkę i była zadowolona ze swojej pracy. Tutaj mamy powodzenie właśnie w sferze zawodowej i materialnej. Co stanie się jasne w tym miesiącu? Co stanie się jasne? Jaką drogę wybrać? Dokąd chcesz iść? Ale to też może być energia, że stanie się jasne w tym miesiącu, że trzeba już podjąć ważną dla ciebie decyzję. I oczywiście dla każdego ta decyzja może być ważna w innym temacie. Bo jedna dziewczyna będzie podejmowała decyzję co do swojej pracy, druga co do przeprowadzki, trzecia co do faceta lub do kobiety jakiejś. Ale stanie się to jasne, że trzeba podjąć decyzję. Może ktoś nie podejmuje decyzji. I ty czekasz na czyjąś decyzję. No to wtedy Wszechświat podpowiada, dokonaj wyboru sama. Jakie sekrety mogą wyjść na jaw? Jakie sekrety mogą wyjść na jaw? Zobaczmy. Sekret dotyczący albo twojej mamy, albo twojej teściowej, albo jakiejś kobiety, która jest w ciąży. Może dowiesz się, że któraś kobieta z twojej rodziny czy przyjaciółek jest w ciąży. Albo może dotyczyć to na przykład sekretu obfitości. Jak wejść w tę energię obfitości, jak korzystać z obfitości Wszechświata. Może wyjść na jaw sekret związany z jakąś kobietą. Albo dlaczego jakaś kobieta tak się zachowuje. Więc tutaj różne te rzeczy przychodzą mi do głowy. Teraz weźmiemy się za duchowe przesłanie. Co pomoże ci w tym miesiącu odnaleźć wewnętrzną harmonię? Co pomoże ci odnaleźć wewnętrzną harmonię? Chwila na regenerację i świadomy odpoczynek. Może jakiś urlop.
Może może nie zamykanie się w pustelniku, ale znalezienie chwili, na przykład kiedy pracujesz tylko dla siebie. Jak możesz lepiej słuchać swojej intuicji? Jak możesz lepiej słuchać swojej intuicji, będąc naprawdę sobą? Ufając swoim odczuciom, ufając swoim emocjom, bo to te emocje w tym miesiącu będą Cię prowadziły. Zresztą macie talenty różnego typu, właśnie tak zwane ezoteryczne, i powinnyście tym talentom zaufać. Jacy duchowi przewodnicy są najbliżej Ciebie w tym miesiącu? Jacy duchowi przewodnicy? Przewodnicy odpowiedzialni za to, żeby realizować swoje pomysły. Tutaj te energie wyższe, one będą Cię napędzały. One będą Cię pchały do tego, żebyś Ty zrobiła ten krok. Żebyś zaczęła działać, żebyś ruszyła z miejsca. Odważnie i się nie bała. No to podsumujmy sobie ten miesiąc, jaką drogę przejdziesz. Jak zmieni się Twoja energia od początku do końca miesiąca? Bardzo mocno, bo część z Was wejdzie w fajną relację, część z Was podpisze ważne umowy. Część z Was będzie tak bardzo efektywnie współpracowała z kimś, a część z Was po prostu dokona wyboru, bardzo ważnego dla siebie. I jakie lekcje wyniesiesz z tego czasu? Po prostu, że warto się uczyć, że warto obserwować, że warto łączyć kropki, ale też, że warto poszerzać swoją wiedzę. Może tutaj jakiś kurs, warsztaty, może jakieś szkolenia, studia przyjdą Ci do głowy. A z czym zakończysz ten cykl? No, część z Was z jakimś mężczyzną. Tutaj pokazuje się w Królu Buław, czyli to może być ktoś z trygonu ogniaczkowego, a baran, lew albo strzelec, ale część z Was z ogromną siłą, taką energią, z takim powerem do działania, z taką odwagą do tego, żeby być tą inspiracją, żeby wejść na scenę, żeby zarażać ludzi pozytywną energią. Król ognia, on jest odważny, on działa i Ty właśnie z takim nastawieniem zakończysz ten cykl. Ok, moje kochane, to teraz bierzemy się za kolejny aspekt, czyli bierzemy się za pracę. I zobaczymy sobie, co tam w pracy. Co tam w pracy dziać się będzie. Zaczniemy, dziewczyny, od dziewczyn, które mają pracę, ok? Więc teraz sobie zobaczymy, co w tym miesiącu dla dziewczyn, które mają pracę. Na początku energia zawodowa, z którą wchodzisz w ten miesiąc. Co dominuje w Twoim podejściu do pracy na początku miesiąca? Spójrzmy. No, mam wrażenie, że chcesz dokonać jakiegoś przewrotu, jakiejś wywrotki, albo boisz się, że coś się bardzo mocno zmieni. Może być też tak, że w poprzednim miesiącu wydarzyła się jakaś katastrofa w cudzysłowie, no i teraz jesteś jeszcze w tych oparach tego. Natomiast może być tak, że chcesz właśnie coś bardzo mocno zmienić w pracy swojej. Dobrze. Co będzie Twoim największym zawodowym atutem w tym miesiącu?
Jaka umiejętność lub cecha pomoże Ci wyróżnić się w pracy? Zobaczmy. Mam wrażenie, że Twoja nieustępliwość i upór i takie dążenie do zwycięstwa to u niektórych z Was. Natomiast niektóre z Was, które do tej pory właśnie były takie uparte, zawzięte, próbowałyście coś komuś udowodnić, pomyślicie sobie, ta tutaj walka nie jest tego warta. To za dużo mnie kosztuje energii, czasu, więc ja z tego rezygnuję. Więc albo wskrzesisz w sobie upór do tego, żeby coś zrobić, albo w drugą stronę zrezygnujesz właśnie z jakiejś walki. I to będzie dobre. Główne zadanie lub wyzwanie tego miesiąca. Na czym warto się skupić, by nie przegapić ważnej okazji? Zobaczmy. Spójrzmy sobie. Przede wszystkim miej świadomość, że Twoje poczucie szczęścia w pracy, Twoje zadowolenie z pracy, ono wynika z Ciebie samej. To Ty możesz sobie je zapewnić. Czyli tak jakby Twoim zadaniem było uświadomienie sobie, że nie jesteś zależna aż tak mocno od tego, co się dzieje na zewnątrz Ciebie. Ok? Jeżeli będziesz dążyła do tego, żeby realizować swoje marzenia i plany i żeby Ci było dobrze w tej pracy, to nie przegapisz żadnej okazji. Masz pomyśleć o sobie. Masz pomyśleć o sobie po prostu. Relacje zawodowe. Zobaczmy, jak będą się układać kontakty ze współpracownikami. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tutaj jest energia sukcesu, spełnienia, doprowadzisz wiele spraw do szczęśliwego finału. Ogólnie te relacje ze współpracownikami będą takie naładowane pozytywną energią i też wspólnym dążeniem do sukcesu. Jak będą się układały Twoje kontakty z przełożonymi? Zobaczmy. Tutaj może być różnie. Może być raz bardzo dobrze, raz średnio, a raz niekoniecznie w ogóle dobrze. Albo mogą Cię czekać jakieś niespodzianki związane właśnie z zachowaniem tych przełożonych. Niekoniecznie złe, bo tutaj nie nastawiajmy się negatywnie. Co może Cię zaskoczyć w pracy w tym miesiącu? Ukryte zwroty akcji, jakieś nieplanowane zmiany? Co Cię może zaskoczyć? Twoje emocje związane z pracą? A może to, że bardzo mocno zakochasz się w jakimś projekcie, w jakimś pomyśle? Lub też, że praca po prostu będzie Ci sprawiała przyjemność, radość? Że znów będziesz czuła takie pozytywne wibracje? Właśnie pracowo? Zobaczmy, co może Cię osłabić, na co uważać w takim razie, co może działać na Twoją niekorzyść, jeśli nie zachowasz czujności. Albo nieumiejętność odpoczywania, albo właśnie takie robienie sobie zbyt długich przerw lub myślenie o czymś innym w pracy niż o pracy. Zobaczmy radę na ten miesiąc dla Was. Jaka jest rada? Jaka jest rada? Korzystaj ze swojej mądrości, wiedzy, doświadczenia. Pamiętaj o tym, co tutaj było powiedziane w tej 9 kielichów, że tak naprawdę to, co się dzieje w pracy w tym akurat miesiącu w bardzo dużej mierze zależy od Ciebie. Być może nie dziel się wszystkimi pomysłami ze współpracownikami.
część rzeczy zostaw dla siebie. No dobrze. Więc dziewczyny pracowe mamy zrobione. Idziemy sobie do dziewczyn, które szukają pracy i zobaczymy, co tam też dla Was, dziewczęta, na ten miesiąc. Zobaczmy sobie. Twoja energia na początku tego miesiąca. Z jakim nastawieniem i wewnętrznym stanem wchodzisz w ten miesiąc poszukiwań? Zobaczmy. Twoja energia. No myślę, że bardzo pozytywnie. Bo tutaj mamy pazia kielichów, jest to energia takiego pozytywnego nastawienia, ale też czułości dla siebie, takiej delikatności dla siebie, być może w jakiś taki inspirujący sposób chcesz podejść w tym miesiącu do szukania pracy, więc bardzo fajnie, jest takim artystycznym zacięciem. Największy atut zawodowy, który warto teraz pokazać, co warto podkreślić w CV, na rozmowie albo w działaniach. Zobaczmy, co to takiego jest. Twoja umiejętność do tego, żeby podnosić się po jakichś takich sytuacjach, które mogły być dla Ciebie rozczarowujące. Może to, że masz w sobie dużo siły i optymizmu i nie za bardzo bierzesz do siebie jakieś potknięcia. To, że potrafisz sobie radzić z sytuacjami, które innych mogłyby doprowadzić do jakiegoś smutku. Być może to, że jesteś osobą radosną, optymistyczną i tak naprawdę wiesz, że każda sytuacja czegoś Cię uczy. Dobrze. Główne wyzwanie lub przeszkoda tego miesiąca. Co może utrudniać znalezienie pracy albo wprowadzać do Twojego życia zwątpienie? Zobaczmy. Jakiś mężczyzna. Mężczyzna tutaj akurat jest jako król kielichów, czyli trygon wodny, rak, ryby albo skorpion. To może być Twój partner, to może być Twój brat, to może być Twój przyjaciel, który tam akurat w tym miesiącu będzie trochę skrzydełka podcinał, lub też mogą to być uczucia do jakiegoś mężczyzny. Gdzie szukać szans, ukryte możliwości, jaki obszar, kontakt lub sposób działania może przynieść najlepsze efekty? Zobaczmy. Wiecie co, dziewczyny? Myślę, że to nie chodzi o znowu sprawy zewnętrzne, tylko o Twoje wnętrze, o to, żebyś Ty się czuła silna, żebyś była pewna siebie, żebyś nie odrzucała swojej mocy, więc to wszystko tak naprawdę będzie się działo w Twoim wnętrzu, tak jakby no właśnie jakaś znajomość, na przykład zdobycie pracy przez znajomość, to nie ten miesiąc. Tutaj to, co będzie przyciągało do Ciebie fajną ofertę, to Twoja wewnętrzna siła i opanowanie. No więc zobaczmy, czy pojawi się jakaś konkretna propozycja, czy ten miesiąc przyniesie realną ofertę albo rozmowę. Myślę, że tak. Myślę, że tak, że pojawi się jakaś ciekawa oferta albo będzie przeprowadzona rozmowa. Na co uważać podczas poszukiwań, czego unikać, co może zniechęcić albo wyprowadzić na manowce. Zobaczmy, czego unikać.
oszukiwania się lub oszukiwania kogoś. Mów prawdę. Ta prawda będzie w tym miesiącu ważniejsza niż robienie dobrego wrażenia, a tak naprawdę no wiesz, że nie masz podstaw w jakimś temacie. Ale też uważaj na manipulacje innych osób. Tak. Też mi tutaj przychodzi do głowy, nie kradnij komuś czasu, ale też nie pozwól, żeby ktoś cię okradał z czasu. Więc taka wiadomość. Rada na ten miesiąc. Zobaczmy, co zrobić, by zwiększyć szanse na znalezienie fajnej pracy w tym miesiącu. Spójrzmy sobie. Rada. Iść w stronę tego, żebyś była szczęśliwa. Praca ma też ci dawać szczęście. Tak? Masz iść za swoimi emocjami. Jeżeli czujesz ok, to znaczy, że jest ok. A jeżeli emocje ci podpowiadają innego, no to też tutaj pomyśl o tym. Druga rada. Spójrz na pewne rzeczy inaczej, z innej perspektywy. Może trzeba wyjść z jakiegoś zawieszenia, w którym jesteś. Ale to jest też rada taka, nie spóźnij się. Nie odkładaj czegoś na później, nie wiem, odpowiedzenie na jakiegoś maila, na jakąś ofertę. Też bierz tam dodatkowy czas, na przykład jeżeli idziesz na jakąś rozmowę, bo tutaj przy tym właśnie, że nie okradaj kogoś z czasu, weź sobie jakiś zapas, jeżeli jesteś umówiona, żeby się nie spóźnić, no bo będzie po ptokach. Ok, mamy obczajone sprawy zawodowe, no to idziemy do spraw finansowych i zobaczymy, co tam w finansach. Co tam w finansach na ten miesiąc? Ogólna energia finansowa tego miesiąca, co będzie dominowało w sferze pieniędzy i jaka będzie energia tego miesiąca, jeżeli chodzi o kasę. Myślę, że dobra, aczkolwiek tak jakbyś się na pieniądzach nie tak bardzo mocno skupiała. Mamy tutaj bardziej energię wykorzystania swojej intuicji, skupienia się na rozwoju swoim, niż takie dążenie do tego, żeby pomnażać. Jak będą wyglądały finanse w tym miesiącu? Jak będą wyglądały finanse? Myślę, że bardzo dobrze właśnie. Mamy energię równowagi, tego, że na pewno tych pieniędzy Wam nie będzie brakowało. Część z Was może dostanie jakieś dodatkowe zlecenie, jakąś drugą pracę zacznie. Myślę, że tutaj mamy taki spokój, będzie ok. No po prostu nie widzę żadnych problemów większych. Źródło dochodu. Jak warto je wzmocnić w tym miesiącu? Co zrobić, żeby je wzmocnić? Nie blokować się, nie dmuchać na zimne, nie zbierać na czarną godzinę. Nie bać się tak troszeczkę wyjść poza to, co jest dla Ciebie bezpieczne. Być może trzeba jakieś pieniądze ruszyć, wrzucić je w obiekt, tak, żeby one się pomnażały, bo od bycia w sejfie one się nie rozmnożą. Jak będą wyglądały wydatki i zobowiązania? Co może generować koszty lub gdzie trzeba zachować rozsądek?
Zobaczmy. Ja mam wrażenie, że tutaj chodzi o to, co ty musisz, co tobie się wydaje, że musisz. Że musisz na coś wydać pieniądze, że powinnaś na coś wydać pieniądze. Masz uważać na to, żeby właśnie nie mieć takich myśli, że musisz to mieć, bo wszyscy to mają. No, bo to może właśnie być tak, że wszyscy mają na przykład ten kubeczek i ja też chcę go mieć. Nieprawda, nie musisz go mieć. Niespodziewane wpływy lub okazje. Czy pojawi się coś, co może pozytywnie cię zaskoczyć? Myślę, że tak, bo otrzymasz jakieś dobre wiadomości. Może ktoś właśnie odpisze, może część z was dostanie pracę. I jest to tutaj, i jest też energia, że pewne rzeczy przyspieszą. Na przykład, nie wiem, chcesz coś sprzedać i stało w miejscu, no to tutaj będzie przyspieszenie i zainteresowanie. Ale to też oczywiście może być twoje działanie, że ty coś przyspieszysz. Albo właśnie zaczniesz działać w jakimś kierunku. Ryzyko albo pułapka, na co uważać, by nie stracić lub nie wpaść w niekorzystną sytuację. Nie kierujcie się emocjami dziewczyny przy wydawaniu pieniędzy. Też mam wrażenie, no bo to jesteście wy, tak? Ale też może wam coś podpowiadać jakaś kobieta z trygonu wody, rak, ryby, właśnie skorpion. Może współpraca z jakąś kobietą, wspólny interes z jakąś kobietą z waszego trygonu. Jeżeli nie, no to nie wydawajcie pieniędzy pod wpływem emocji. Twoje nastawienie do pieniędzy, czy twoja relacja z pieniędzmi cię wspiera w tym miesiącu, czy sabotuje? Myślę, że bardzo wspiera. Bo jest energia cesarzowej, to jest energia obfitości, ty wiesz, czego chcesz, wiesz, na co zasługujesz, wiesz, czego potrzebujesz, więc tutaj jak najbardziej ta energia bogactwa i czerpania z tego bogactwa, więc super. No i rada. Co zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy w tym miesiącu? Spójrzmy. A może trzeba czegoś wymagać od jakiegoś mężczyzny. Może jakiś mężczyzna jest ci coś winien. Może u niektórych z was wasz chłop ma iść do pracy. Ale z drugiej strony, jak możesz zwiększyć swoje dochody, będąc w pełni świadomą, odpowiedzialną, taką mocno stojącą na ziemi, pewną siebie kobietą. No, więc tak to, moje kochane, wygląda finansowo. No dobrze, moje kochane dziewczyny z kolcem. Idziemy do spraw miłosnych. I zobaczymy sobie, co w miłości w tym miesiącu. Zaczniemy od dziewczyn w związkach. Od dziewczyn związkowych. Energia twojego związku na początku miesiąca. Co będzie dominowało między wami? Myślę, że bardzo fajna energia. Mamy tutaj asa denarów, który oznacza, że wchodzicie w energię albo jesteście w energię stabilności. Mogą się pojawić jakieś propozycje z jednej albo z drugiej strony dotyczące zacieśnienia relacji. To może być na przykład energia zaręczyn, ale też u niektórych z was po prostu kwestie finansowe. Jakichś okazji, możliwości, pracy, więc bardzo fajnie, bardzo dobrze. Twoje uczucia i nastawienie wobec partnera, partnerki
jak będziesz postrzegała te relacje i co się w tobie będzie działo. Zobaczmy. No myślę, że zauroczenie, zakochanie, motylki fruwają, może powtórne zakochanie, taka energia radości, szczęścia, ekscytacji. Bardzo fajnie. Uczucia i nastawienie partnera wobec ciebie. Zobaczmy, co naprawdę czuje i myśli ta osoba. Ta osoba może być troszeczkę zablokowana, albo może właśnie być w takiej energii muszę dmuchać na zimne, trochę się boję wyjść z jakimś tematem, pokazać jakąś emocję. Takie troszeczkę przyblokowanko. Co was wzmocni w tym miesiącu? Co was wzmocni? Zobaczmy. Co was wzmocni? Myślę, że odrobicie jakąś lekcję karmiczną. Może to też być energia prawdy, sprawiedliwości w relacji, sprawiedliwego osądu. Dla części z was to może być ślub, albo rozwód, albo rozmowa o ślubie. Nie mówię o waszym rozwodzie, tylko mówię o rozwodzie, na przykład, nie wiem, jesteś z osobą, która jest w trakcie rozwodu. Więc ten rozwód twój albo tej osoby może was wzmocnić. Co może wywołać napięcia lub nieporozumienia, na co uważać w komunikacji albo zachowaniu? Zobaczmy. Co to jest? Kwestia docenienia drugiej osoby, a właściwie braku tego docenienia, tak jakby ta osoba nie doceniała ciebie albo ty jej, ale też właśnie jakieś sprawy pracowe, zawodowe. Nie wiem, ktoś musi więcej czasu poświęcić pracy, ktoś nie ma pracy, więc to może wywołać napięcie. Jak będzie się rozwijać wasza relacja w tym miesiącu? Co możecie wspólnie przeżyć? Czego się spodziewać? Spójrzmy. Mam wrażenie, że bardzo tak ogniście będzie się to rozwijało. Tutaj mamy energię pasji, pożądania, właśnie jakiegoś wspólnego działania. Oczywiście ten as buław, on też może powodować jakieś konflikty. No bo jeżeli jest ogień, to my też impulsywnie reagujemy. To też może być energia namiętności. Albo na przykład takiej burzy mózgów. Rady dla ciebie na ten miesiąc w sprawie związku. Co zrobić, by ten związek był bardzo dobry by ten miesiąc był bardzo dobry dla waszego związku? Pójść na randkę, zrobić coś wspólnie, pójść na spacer, właśnie tak zbliżyć się do siebie. Może już dawno nie byliście na wspólnym spacerze albo na randce, okazać trochę czułości, trochę więcej, trochę delikatności. Druga rada. Spokojnie patrzeć w przyszłość, tak optymistycznie, ale może też na przykład to jest czas dla was, żeby robić jakieś plany na przyszłość wspólne. No i to też będzie bardzo pozytywne. Dobrze, no to teraz idziemy do singieleczek i zobaczymy, co tam u singieleczek będzie się działo. Miłość singielki, twoja energia miłosna na początku miesiąca.
jakie jest Twoje wewnętrzne nastawienie wobec w ogóle tematu miłości. Spójrzmy. Bardzo dobre. Ty chcesz tej miłości, pragniesz tej miłości, jesteś na nią gotowa. Jest w tobie dużo takiej romantyczności, skupienie na swoich emocjach i na tym, żeby kogoś miłością obdarzyć. Co przyciągasz energetycznie? Jakie osoby, sytuacje albo lekcje zbliżają się do ciebie w tym miesiącu? Zobaczmy. Zobaczmy. Myślę, że taką dobrą energię, bo jeżeli w tym miesiącu przyciągniesz związek, to mam wrażenie, że to może być związek rzeczywiście, który dobrze rokuje na przyszłość. Czy pojawi się ktoś nowy na horyzoncie? Czy ten miesiąc przyniesie nowe znajomości lub flirt? Zobaczmy. Myślę, że trzeba będzie jeszcze chwilkę poczekać. Tak jakby sierpień nie do końca. Zobaczymy, co pokaże się dalej, ale tak jakbyś jeszcze chwilkę musiała poczekać. Bądź cierpliwa i nie denerwuj się. Ta osoba się nie spóźni. Przyjdzie we właściwym czasie. Co może zaskoczyć cię w sferze uczuciowej? Niespodziewana szansa, spotkanie, jakaś zmiana kierunku? Zobaczmy. To, że znajdziesz spokój taki wewnętrzny, to, że może nie będzie tutaj jakiejś relacji konkretnej, ale twoje życie będzie doskonale zrównoważone. Że to nie będzie tylko miesiąc, w którym będziesz skupiona na pracy. Na co uważać w kontaktach z innymi? Czerwone flagi, nieporozumienia albo złudzenia. Zobaczmy. Uważajcie, dziewczyny, na swoje emocje. Dziewczyny, które kochają dziewczyny, niech uważają na kobiety z trygonu wody, rak, ryby albo skorpion. Ale też możecie kogoś postrzegać w energii dojrzałości emocjonalnej, a ta osoba wcale taka nie będzie. Też uważajcie na furiatów emocjonalnych, właśnie na osoby takie, które są rozemocjonowane, które nie panują nad tymi uczuciami. Co warto zrobić, żeby przyciągnąć właściwą relację? Działanie, myśl, zmiana. Zobaczmy, co tutaj zrobić. Dziewczyny, wprowadzić więcej radości i lekkości, więcej przyjemności, też spotykać się z ludźmi, bo być może przez właśnie takie spotkania w szerszym gronie osób w wasze życie wejdzie ta właściwa osoba. Rady na ten miesiąc dla was. Rady. Zobaczmy sobie. Pierwsza, masz postrzegać siebie jako cesarzową. To, że w tym teraz nie masz jakiegoś faceta fajnego czy kobitki, to nie oznacza, że czegoś ci brakuje. Ty wiesz, kim jesteś, wiesz, na czym stoisz, wiesz, czego pragniesz i masz otworzyć się na obfitość, a nie na zjadanie okruszków. Druga rada. Bądź cierpliwa. Pamiętaj, że cały czas się czegoś uczysz, że to nie jest tak, że marnujesz czas. Zajmij się też czymś, co daje ci przyjemność. Może trzeba pójść na jakieś kursy, warsztaty, może tam też ktoś ciekawy się pojawi. No dobra, to teraz sobie, dziewczyny, zobaczymy, jak romantycznie będą się układały energie z poszczególnymi znakami zodiaku wasze w tym miesiącu. Jak to będzie wyglądało pod względem romantycznym?
Dziewczyny, wszystkie karty, których używam, to są karty, które możecie kupić w sklepie, macie link pod spodem. Zobaczmy, jak wy i baranki w tym miesiącu. Jak wy i baraniczki na ten miesiąc. Och, może być rozstanie i obserwacja. Więc myślę, że albo będziecie się obserwowali z daleka przez szybkę, albo może rzeczywiście, jeżeli sytuacja jest bardzo mocno napięta między tobą a jakimś baranem, dojść do rozstania. Wy i byki. Bez planu. Ktoś nowy. Więc pojawi się ktoś nowy spod znaku byka, albo w twoim życiu, albo w życiu tego byka. Nie ma tutaj planów, więc albo ktoś nie ma planów, albo po prostu to jest taki sygnał, że będzie działanie pod wpływem chwili, że tutaj nic nie będzie zaplanowane, tylko tak właśnie pod wpływem danej emocji, jakiegoś pomysłu. Wy i bliźniaczki, wcielenia i pewność. No więc tutaj bardzo fajna energia, bo albo jest przy tobie bliźniak, z którym już się wcielałaś i było cudownie, albo pojawi się bliźniak, z którym miałaś kontakt w innych wcieleniach, natomiast też zdobędziecie pewność co do jakiejś kwestii. Wy i raki. Zobaczmy. Prawda, więc jakaś prawda wyjdzie na jaw, ktoś powie prawdę, ktoś zrozumie, jaka jest prawda. I kompromis. Dojście do porozumienia, do kompromisu. Może właśnie dlatego, że ta prawda, że ktoś zrozumie, jaka jest prawda. Dobrze, wy i lwy. Zobaczmy. Nieodwzajemnienie i przebaczenie. Więc może się trafić lew, który nie będzie odwzajemniał, ale też jeżeli między tobą a jakimś lwem była napięta energia, no to tutaj jest przebaczenie. Wy i panny. Smutek i otwarcie. No więc no, na dwoje Aga wróżyła. Może być i smutno, ale jakieś panny mogą się otworzyć na was. Albo wy się otworzycie na jakieś panny. Wy i wagi. Kłamstwo i różnica. No uważajcie na to, żeby nie oszukiwać, nie okłamywać, ale też uważajcie, czy ta druga osoba was nie okłamuje. I mogą wyjść na jaw jakieś różnice, taki ogień z lodem. Wy i skorpiony. Zamknięcie, to może być zamknięcie relacji, ale też może być zamknięcie czyjeś na kogoś. To może być zamknięcie jakiegoś trudnego czasu i rany. Może któraś z was jeszcze cierpi po zamknięciu relacji właśnie ze skorpionem. Dobrze, patrzymy dalej. Wy i strzelce. Na długo, czyli relacja na długo i półprawdy. Nie ma co prawda kłamstw, ale całej prawdy sobie nie mówicie. Wy i koziorożce. Zobaczmy. Odrodzenie. Więc może ktoś z przeszłości chcieć wracać, coś naprawiać, albo jeżeli było między wami jakieś nieporozumienie, jakiś kwas, to może być naprawione. I niepewność.
Może mimo tego odrodzenia jest ta niepewność, albo nie będziecie pewne, czy dać drugą szansę. Wy i wodniki. Sukces i idealizowanie, czyli ktoś tutaj różowe okularki założy. Albo ty, albo ta druga osoba, albo oboje. Wy i rybki. Wspomnienia, ktoś będzie wspominał. I drama i chaos. Czyli jakaś rybka może ciebie wspominać, ty będziesz wspominała jakąś rybę, ale też może między wami dojść do jakiejś dramy i niepotrzebnego chaosu. Dobrze, miłosne sprawy mamy już obczytane. To teraz sobie zobaczymy przesłania od energii wyższych na ten miesiąc. Dziewczyny, piszcie proszę, czego wam tutaj jeszcze brakuje, czy czegoś wam brakuje. No i oczywiście dla równowagi łapeczka pod filmem, gwiazdeczka w komentarzu i lecimy. No zobaczymy. Proszę, jedno przesłanie już wypadło i jest to główne przesłanie na ten miesiąc. Co Wszechświat chce, abyś zapamiętała. Warto poczekać. Twoja cierpliwość zostanie nagrodzona. To wypadło. Więc nie macie się spieszyć. Twoje wewnętrzne światło. Co warto wzmacniać w sobie w tym miesiącu? Co warto wzmacniać? Podróż. Nadchodząca podróż odmieni twoje życie na lepsze. Czyli, moje kochane, wzmacniać w sobie tę chęć do tego, żeby wyjść poza utarte schematy, żeby mieć tę odwagę do tego, żeby ruszyć do przodu. Twoje wewnętrzne światło, co warto... Aha, to już było, przepraszam. Czego dusza pragnie w tym miesiącu najbardziej? Czego najbardziej? Okazywać uczucia. Powiedz przyjacielowi, co czujesz. Czyli najbardziej chcecie okazywać uczucia sobie, ale też innym. Wasze dusze. Gdzie Wszechświat będzie cię wspierał? Zobaczmy. W spójności. Dopasuj swoje działania, które dotyczą tego, co jest dla ciebie dobre, do własnych wartości i wewnętrznych przekonań. Czyli tak po prostu nie rób tego, czego nie chcesz. To, co robisz, ma być spójne z tobą, z prawdą o tobie. No i przesłanie końcowe. Błogosławieństwo na ten miesiąc. Przebaczenie. Czas, byś odrzuciła złość lub urazę. Piękne przesłania. Dobra, teraz sobie słuchajcie, zobaczymy jakieś wiadomości, które mogą być bardzo ważne na ten miesiąc, ale wcześniej z jakichś powodów się nam nie pokazały. Czyli zobaczymy sobie, co masz jeszcze wiedzieć. Co masz jeszcze wiedzieć? Co masz wiedzieć na temat tego miesiąca? Skorpionki, zobaczmy. Czas zmienić otoczenie. Czyli trzeba zmienić otoczenie, wyjechać z miasta, pojechać na wieś, ale może też coś zmienić w twojej przestrzeni, albo zmienić osoby, z którymi najczęściej przebywasz. Usłyszysz coś ważnego. Może być jakieś niewygodne zaproszenie, to znaczy albo osoba, która cię zaprasza, albo czas na przykład nie będzie ci pasował. Odrodzenie, coś z przeszłości powróci.
Stawisz czoła lękom i temu, co cię ogranicza, trzyma w tej klatce. Uważaj, bo ktoś chowa się za maską. Sprytna osoba może chować się za maską i próbować cię oszukiwać. Czas na analizę i wzięcie pod uwagę innych opcji. Czeka cię jakaś fajna uroczystość, przyjęcie, impreza. Z jakiej sprawy urzędowe, prawne masz do załatwienia? To załatwisz. Przeszkody do pokonania związane z mężczyzną starszym od ciebie. Pojawi się nowy przyjaciel, przyjaciółka. Podpiszesz dokumenty, albo jeżeli czekasz, żeby ktoś podpisał dokumenty, to one zostaną podpisane. Znów mamy przyjaciela, czyli bardzo taki fajny miesiąc na zacieśnienie więzi z przyjaciółmi. Twoje zalety zostaną docenione. Możesz mieć obsesję na punkcie kogoś lub czegoś. Oczyść umysł i ciało. Może jakaś kąpiel oczyszczająca. Uważaj na zazdrość lub gorycz, swoją albo czyjąś. I otwórz się na zmiany, na radość. Część z was przeżyje krótki romansik. Dobra, teraz moje kochane, zobaczymy sobie, jaki czas w tym miesiącu będzie dla was najbardziej szczęśliwy. Jaki tydzień będzie najbardziej szczęśliwy i jakie dni tygodnia będą dla was najlepsze. Na jakieś działania, na zaczęcie czegoś. Zobaczmy. Który tydzień będzie najfajniejszy? Drugi tydzień. Które dni tygodnia będą najfajniejsze dla skorpionic? Środa. Piątek. I wtorek. No i ostatnia część naszego czytania. Słuchajcie, jeżeli macie pytanie dotyczące tego miesiąca, takie konkretne, na które można odpowiedzieć tak albo nie, to teraz możecie je zadać, a ja wyciągnę odpowiedź. Wyciągnę 3 odpowiedzi, więc też możecie zadać 3 konkretne pytania i do każdego pytania sobie jedną odpowiedź dopasować. Zobaczmy. Ach, tu mi się karta. Dobra. Odpowiedź numer 1. Numer 2. Numer 3. Myślcie, moje kochane. Jeżeli potrzebujecie czasu, to spauzujcie, bo ja teraz odkrywam karty. Jeżeli wybrałaś jedyneczkę, nie, to może przynieść więcej szkody niż pożytku. Jeżeli dwójeczka, nie, pozostań wierna sobie. Jeżeli trójeczkę, też nie. Najpierw zadbaj o siebie. Wszystko na nie, słuchajcie. Dziewczyny, skorpioniczki moje, kochane, słuchajcie, ja wam życzę gwiezdnego miesiąca. Napiszcie proszę, czy czegoś brakuje, czy wszystkie wasze te tematy, których szukacie, zostały zaspokojone, co byście jeszcze dodały. No i spotykamy się na kolejnym czytaniu już niedługo. Buziaczki, pa!